Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl.com. Nie tak dawno, czy właściwie już trochę nawet dawno temu, bo jakieś 5 tygodni ponad, powiedziałem, że rzucam kawę. Z wielu powodów. Filmik na ten temat, jeśli nie widziałeś, znajdziesz tutaj. I mnóstwo osób powiedziało, że wiesz co, też bym tak chciał, ale panie, jak żyć bez kawy? I w tym filmiku tak naprawdę chciałbym opowiedzieć właśnie, jak można żyć bez kawy. Mianowicie, jak mieć wysoki poziom energii, nie pijąc kawy. Właśnie w tym filmiku mówiłem, że w moim życiu poprawiło się absolutnie wszystko po odstawieniu kawy, ale pierwsze tygodnie minusem był obniżony poziom energii. To była jedyna rzecz, na którą tak naprawdę mogłem narzekać. I dopiero potem mi się przypomniało, po nagraniu tego filmiku, że nie wytłumaczyłem, czemu tak jest i dlaczego jest to tak naprawdę w pełni naturalna sprawa, szczególnie jeśli ktoś pił więcej kawy. Jaki mechanizm za to odpowiada? Zawsze powtarzam na tym kanale, że organizm nie jest debilem i tyczy się to różnego rodzaju mechanizmów adaptacyjnych również. Kawa będzie działała, co opisywałem w wielu odcinkach, poprzez blokowanie receptorów adenozyny. Gdzie adenozyna to jest ten neurotransmitter, który upraszczając po prostu będzie nas rozluźniać, może indukować, czyli wprowadzać senność, kiedy właśnie adenozyna przyłączy się do swoich receptorów. Natomiast kawa będzie wzmagać czujność, między innymi koncentrację, właśnie przez to, że kofeina będzie blokować receptory adenozyny, a więc adenozyna nie jest w stanie przełączyć się do swoich receptorów, tym samym nie następuje senność, nie następuje rozluźnienie. Mózg sobie stwierdził, że można obejść ten kłopot. Jeśli te receptory adenozyny przy tej chronicznej konsumpcji kawy permanentnej są non-stop blokowane, więcej receptorów adenozyny. I to jest dokładnie ta adaptacja, którą robi mózg. W momencie, w którym mamy osoby, które będą spożywać kawę non-stop, mózg zaczyna produkować więcej receptorów adenozyny. Po prostu, żeby ten sygnał tej senności, zmęczenia po prostu był w stanie do nas dotrzeć. No i co dzieje się w momencie, w którym odstawimy kawę? Kofeina oczywiście przestaje blokować receptory adenozyny, natomiast tych receptorów adenozyny jest najzwyczajniej w świecie więcej. Innymi słowy, senność, którą będziemy odczuwać, będzie większa. Poziom energii bardzo często będzie niższy. To jest właśnie powód, dla którego ja, tak samo jak wiele innych osób, po odstawieniu kawy odczuwają tę senność. I warto podkreślić oczywiście, że jest to problem przejściowy, mianowicie z czasem oczywiście w przeciągu od 2 do 4 tygodni najczęściej ta adaptacja ustępuje, ilość receptorów adenozyny wraca do normy, zmniejsza się i tym samym poziom energii również się zmniejsza. Co więcej, trzeba podkreślić, że w momencie, w którym będziemy mieć blokowanie tych receptorów adenozyny A2A, wzmacnia się tak zwany ton dopaminergiczny. Innymi słowy, będziemy mieć też więcej dopaminy. U wielu osób oczywiście będzie to skutkować między innymi większą motywacją. No i oczywiście odwrotność też jest prawdziwa. Jeśli odstawimy kawę, to niektóre osoby mogą odczuwać taką lekką anhedonię, tą niezdolność odczuwania przyjemności, mniejszą motywację. I znowu może się to zdarzyć, trzeba się tego spodziewać, natomiast oczywiście z czasem to ustępuje. Natomiast, żeby było jasne, nie jest tak, że trzeba biernie czekać, aż po prostu te adaptacje, które wystąpiły podczas picia kawy, ustąpią. Można działać aktywnie, żeby zwiększyć swój poziom energii i właśnie to chciałbym opisać w tym odcinku. Z bardzo mocnym zaznaczeniem. Nie będę mówić o absolutnie żadnych innych substancjach aktywnych, które mogą być alternatywą do kofeiny. Nie będę mówić o żadnych napojach, nie będę mówić o lekach, nie będę mówić o eugeroikach, adaptogenach. Nic z tych rzeczy. To jest w planach do omówienia i to w bardzo, bardzo bliskiej przyszłości. Natomiast stwierdziłem, że zacznijmy od podstaw. Wiele osób, wydaje mi się, nie ma po prostu podstaw, żeby mieć wysoki poziom energii. Żeby było jasne, to nie musi tyczyć się absolutnie osób, które odstawiły kawę. Tyczy się to też bardzo często osób, które piją kawę. Więc w tym odcinku chciałbym wyjaśnić, jak zwiększyć poziom energii w momencie, w którym nie będziemy posiłkować się żadnymi innymi substancjami, czyli innymi słowy wprowadzamy tylko i wyłącznie zmiany, mówiąc ogólnie lifestyle'owe, a więc związane ze stylem życia. A teraz chwila przerwy dla sponsora, bez którego filmik ten nie mógłby się odbyć, w którym jest nieustannie Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie kojarzysz, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie jak zawsze powtarzam, hodowla odbywa się tak, jak powinna odbywać się wszędzie. Antybiotyki nie są używane na żadnym etapie hodowli, nie są używane również takie wynalazki jak jakieś boostery wzrostu i tym podobne świństwa. Samo mięso jest mrożone w szczycie świeżości,
i to daje nam gwarancję, że kiedy trafia do nas na nasz stół, jest po prostu najwyższej możliwej jakości, ma największą ilość składników odżywczych. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś z mięsną paczką, to działa to w bardzo prosty sposób. Punkt pierwszy, wchodzimy na stronę mięsnej paczki i wybieramy jedną z uprzednio skompletowanych paczek, albo jeśli masz inne preferencje, możesz sam skompletować własną paczkę ze wszystkich produktów dostępnych w sklepie. Punkt drugi, wybierasz, gdzie ma zostać dostarczona, i punkt trzeci, cieszysz się dostawą prosto pod drzwi. Można sobie od razu to wrzucić do zamrażarki i wyciągać oczywiście, kiedy jest czas albo ochota ugotować coś sobie albo swoim bliskim. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Dzięki serdecznej mięsnej paczce za sponsorowanie tego odcinka, a my lecimy dalej. Zacznijmy oficjalnie od punktu pierwszego, a więc zimno. Zimno pod jakąkolwiek postacią. Zimne prysznice, zimne kąpiele, zanurzanie twarzy w zimnej czy lodowatej wodzie. Wszystko to może jak najbardziej zadziałać pozytywnie na poziom energii. Czemu? Bo jest to potencjalny po prostu szok dla organizmu w tym sensie, że zimno jest stresorem. Zimno jest stresorem tak zwanym termicznym, a więc związanym z temperaturą. Tak samo jak sauna, tylko oczywiście są to przeciwne, że tak powiem, strony spektrum. Natomiast zimno ma to do siebie, że będzie dosyć mocno pobudzać sympatyczny układ nerwowy, czyli uwaga, dokładnie ten układ nerwowy, który pobudza kofeina. Innymi słowy, jest to naturalny, zdecydowanie naturalniejszy niż sama kofeina zamiennik. Będzie mieć zwiększone wydzielanie dopaminy, adrenaliny, noradrenaliny i oczywiście będzie to bardzo pozytywnie wpływać na poziom energii. Natomiast trzeba jasno podkreślić, jest to oczywiście rozwiązanie dla osób przede wszystkim, które ogólnie nie mają kłopotów z sercem, ponieważ jest to potencjalne przeciwwskazanie, to oczywiście kiedyś będę musiał dokładniej omówić, ale jeśli ktoś ma kłopoty z serduchem, to trzeba podchodzić do tego najzwyczajniej w świecie ostrożnie. Jest to rozwiązanie dla osób naprawdę twardych. Jeśli jesteś tak twardy jak kabanos sprzed czasów denominacji złotówki, czy pieczołowicie schowana skarpetka pod łóżkiem nastolatka, to jak najbardziej jest to coś dla Ciebie. Ja osobiście nie stosuję zimnych pryszniców, jest to coś, co jest dla mnie tak niekomfortowe, że piszczę jak mała dziewczynka. Osobiście jakbym miał wybór, to wolałbym po prostu, żeby ktoś mi zrobił lewatywę arbuzem, niż brać zimny prysznic. Więc sam osobiście nigdy tego nie stosowałem, poza tak naprawdę zanurzaniem twarzy w zimnej wodzie, i to jest jedyna rzecz, jeśli chodzi o zimno, którą jestem w stanie zaakceptować. Natomiast tak jak mówiłem, jeśli jesteś po prostu naprawdę twardy, twarda, to oczywiście jest to fantastyczne rozwiązanie i świetny zamiennik. Dajcie mi znać, kto stosuje z Was, ilu z Was stosuje te zimne prysznice rano. Do tej pory jest to coś dla mnie przerażającego. Pokazano to na przykład w badaniu, gdzie grupa śmiałków 3 razy w tygodniu przez całkowitą długość czasu 4 tygodnie stosowała właśnie zimne kąpiele w temperaturze 10 stopni przez 10 minut. No i wyszło, że generalnie zdolności kognitywne, umysłowe takich osób poprawiły się przy takich kąpielach. Co ciekawe, pogłębił się sen, rzadziej takie osoby się wybudzały. Oczywiście, czy to musi być koniecznie 10 minut? Nie. I to jest jeden oczywiście z wielu przykładów, które opisywałem na kanale, gdzie naprawdę nie trzeba badań naukowych, bo często oczywiście ja rozumiem ciekawość, wiele osób mnie pyta: Bartek, co sądzisz na przykład na ten temat, czy są badania naukowe, i czasami są to pytania w sensie oczywiście ciekawe, ale niezasadne w tym sensie, że można samodzielnie przetestować w przeciągu tygodnia na sobie i zobaczyć po prostu, czy to działa, czy nie. Przypominam, że eksperymenty na sobie są jak najbardziej nauką i bardzo często to jest ta nauka, która nas powinna obchodzić, szczególnie jeśli efekty można potencjalnie zaobserwować szybko. Bo nie będziesz musiał zastanawiać się, czy wyniki danego badania mają przełożenie na Ciebie. Będziesz sam widzieć, że reagujesz pozytywnie albo negatywnie, albo w ogóle nie reagujesz na daną interwencję. Zimne prysznice to jest fantastyczny przykład. Warto również podkreślić, że pokazywano w przeglądzie systematycznym, że ekspozycja na zimno, jeśli będzie trwała dłużej, może negatywnie wpłynąć na zdolności kognitywne, i to zanim wystąpi hipotermia, czyli obniżenie centralnej temperatury ciała poniżej 35 stopni. W takich przypadkach, jeśli po prostu ta ekspozycja będzie za długa, albo jeszcze ktoś po prostu nie przyszedł adaptacji, może mieć to efekt odwrotny. Także też warto o tym pamiętać, że co za dużo, to niezdrowo. Ale jak zawsze polecam wypowiedzieć się szczególnie tym osobom, które mają takie doświadczenie, czy to z morsowaniem, czy to jakąś dłuższą ekspozycją na zimno, jak to u nich wyglądało. Takie osoby to jest skarbnica wiedzy na ten temat.
takiej wiedzy praktycznej, której ja nie posiadam i nie posiądę. Punkt drugi i tak naprawdę strategia numer 2 to jest ekspozycja na poranne światło. Ekspozycja na poranne światło słoneczne, nawet jeśli tego światła słonecznego nie widać gołym okiem, w sensie nie ma słoneczka, jest w stanie przyspieszyć rytm dobowy fazowo. Co to znaczy? Melatonina będzie wydzielana wcześniej wieczorem. Innymi słowy, będziemy się robić senni wcześniej i pójdziemy wcześniej spać. To z kolei oznacza, że generalnie będziemy mieć wyższe piki kortyzolu z samego rana, będziemy wybudzani wcześniej i oczywiście to wybudzanie będzie powiązane z całą synchronizacją między innymi hormonów i neurotransmiterów. Czyli w momencie, w którym bardzo często właśnie jedna z tych rzeczy, która nas budzi w tej orkiestrze rano, to jest większy wyrzut kortyzolu, to jest optymalizowane w momencie, w którym nasze oczy mają kontakt ze światłem słonecznym. Badania oczywiście pokazujące te zjawiska są już dosyć stare, bo pokazywano to naprawdę dekadę temu. Pokazywano to m.in. w badaniu z roku 2003, gdzie ekspozycja na, uwaga, sztuczne światło jasne w godzinach porannych rzeczywiście była w stanie przyspieszyć rytm dobowy, czy jeszcze raz przyspieszyć wydzielanie melatoniny, czyli była wydzielana wcześniej i tym samym wcześniej robiliśmy się senni. To samo pokazano w badaniu na przykład z 2012 roku. Tam poddano uczestników ekspozycji na światło przez 1 godzinę o jasności 8000 luksów. I dla porównania takie światło nawet w zimie, bo nie mówimy o lecie oczywiście, kiedy to słońce jest rzeczywiście widoczne, w zimie jasność tego światła może sięgać rano od 5 do 20 tysięcy luksów. Więc bardzo często nawet w zimie, kiedy generalnie to niebo wygląda na dosyć pochmurne, można załapać dosyć dużo luksów i to już wystarczy jeszcze raz, żeby robić synchronizację piękną rytmu dobowego. Kłopot oczywiście z kawą jest taki, że wśród osób, które piją tej kawy więcej i szczególnie osób, które w nieświadomy sposób bardzo często łączą źródła kofeiny, czyli na przykład mają energetyki, yerbę mate, czarną herbatę, zieloną herbatę i kawę w różnych godzinach, albo po prostu piją kawę w późniejszych godzinach również, gdzie rozkład, czas półrozpadu kofeiny to jest 6 godzin, jest tak, że tej kofeiny wieczorem jest na tyle dużo, że następuje opóźnienie rytmu dobowego. Czyli innymi słowy, melatonina jest wydzielana później niż by była normalnie. I dlatego wśród osób, które generalnie piją dosyć dużo kawy, osoby te chodzą spać późno, czyli na przykład północ, 1, 2 w nocy. Niesamowite jest natomiast to, jak szybko może przebiegać ta synchronizacja rytmu dobowego. Pokazywano to na przykładzie uczestników badania, którzy spędzili weekend obozując, kempingując na zewnątrz. Mieli tym samym większy kontakt z tym światłem porannym słonecznym i wystarczył ten weekend, aby nastąpiło przyspieszenie rytmu dobowego o 69%. Więc niesamowicie szybka adaptacja naszego organizmu. I co ciekawe, im bardziej ktoś ma opóźniony ten rytm dobowy, czyli innymi słowy, im później ktoś chodzi spać normalnie, znowu północ, 1, 2 czy jeszcze później, tym bardziej następuje przyspieszenie rytmu dobowego. Innymi słowy, ten kontakt z porannym światłem słonecznym zaczyna wyrównywać te wszystkie nierówności, jeśli chodzi o rytm dobowy. Kłopot oczywiście polega na tym, że wiele osób nie ma tego kontaktu z porannym światłem słonecznym i też ze względu na przykład na okoliczności zawodowe nie może go mieć. W takim przypadku zawsze przypominam, że różnego rodzaju lampy, właśnie takich, jakich używa się w badaniach, które będą wydzielać światło jasne, z szerokim spektrum, które będzie robić tak naprawdę taką mimikrę tego porannego światła słonecznego, to też jak najbardziej może zadziałać. Jest to potencjalnie coś do rozważenia, jeśli wiesz, że masz kłopot z bardzo późnym zasypianiem, chciałbyś zasypiać wcześniej, wyrównać ten rytm dobowy, ale nie masz specjalnych możliwości, żeby mieć kontakt z tym porannym światłem słonecznym. Jak to w życiu bywa, trzeba pamiętać, że dobre rzeczy pociągają za sobą dobre rzeczy, a złe pociągają za sobą złe. Zgodnie z powiedzeniem, jak nie urok, to sraczka. I w tym przypadku mamy do czynienia właśnie z tym, że jedna dobra rzecz, jedna dobra zmiana będzie wspomagać kolejne. Mianowicie, co jeśli będziesz mieć kontakt z tym porannym światłem słonecznym i robisz się wcześniej senny? Innymi słowy, następuje ta synchronizacja, że w okolicach wschodu słońca zaczynamy się naturalnie wybudzać i w okolicach zachodu słońca zaczynamy robić się senni. To będzie prowadzić oczywiście do tego, że będziemy już spać na przykład o godzinie 22 czy godzinie 23.
a to prowadzi do kolejnego plusu, mianowicie wyhaczamy więcej głębokiego snu. Jeśli spojrzymy sobie na klasyfikację faz snu, to mamy obecnie w tej nowej klasyfikacji, bo ona została zmieniona już parę ładnych lat temu, 4 fazy snu. Mamy fazę REM, więc tych przyspieszonego ruchu gałek ocznych, mamy fazę pierwszą, mamy fazę drugą i mamy fazę trzecią. Pierwotnie znaną właśnie jako faza trzecia i czwarta. Więc ta faza trzecia snu jest fazą głęboką. Innymi słowy, to jest właśnie ten taki najbardziej regenerujący sen. Podczas niego będziemy wydzielać m.in. mnóstwo fal delta. Jeśli sobie spojrzymy na to, jak wyglądają różnego rodzaju fale mózgowe, to fale delta, w zależności od tego, na jakie badanie spojrzymy, bo to mnie do szału doprowadza, to jest od 1 do 4 Hz, może być od 0,5 do 3,5, od 0,5 do 4. Widziamy różne liczby w różnych badaniach. Ale załóżmy, że jest to ogólnie okolice 1 do 4 Hz, jeśli chodzi o falę delta. Więc to jest właśnie ta, tak jak mówiłem, głęboka faza snu, kiedy będziemy najbardziej się regenerować. Również podczas tej fazy snu będzie wydzielane najwięcej hormonów wzrostu. Więc tutaj oczywiście możemy sobie zacząć kumać, że szczególnie jeśli chodzi o małe dzieci, które rosną aktywnie, to są takie osobniki, te nasze drogie małe, które powinny jak najszybciej iść do łóżka. Bo jeśli będą chodziły późno spać, to najzwyczajniej w świecie będziemy zakłócać, będziemy ingerować w te naturalne, fizjologiczne wydzielanie hormonu wzrostu. To jako taka ciekawostka. Natomiast wracając do tego, co mówiłem, jeśli będziemy mieć kontakt z porannym światłem słonecznym, jesteśmy wcześniej senni, idziemy wcześniej spać, innymi słowy, będziemy wyłapywać więcej tej trzeciej fazy snu, czyli snu głębokiego, bo jego jest najwięcej przed północą. Jeśli spojrzymy sobie tutaj na wykres, jak on wygląda, to można łatwo zauważyć, że im dalej w las, czyli im głębiej w ten jest, tym mniej jest tego snu głębokiego, czyli fazy trzeciej. Natomiast będzie wydłużać się ta właśnie faza REM, a więc jeszcze raz tego przyspieszonego ruchu gałek ocznych. I to jest również, przypominam, faza snu, w której śnimy. Dlatego też bardzo często większość osób ma więcej takich różnego rodzaju ciekawych snów, albo w ogóle ma sny w godzinach, późnych w godzinach porannych, nawet czasami przed przebudzeniem. I nawet wśród osób, które praktykują lucid dreaming, a więc te świadome śnienie, jedna ze strategii wymaga tego, żeby potencjalnie, jeśli ktoś ma kłopoty z wywoływaniem tych świadomych snów, aby obudzić się rano, pokręcić się i dopiero pójść spać, bo właśnie w tych godzinach porannych jest więcej tego snu REM i tym samym łatwiej potencjalnie wejść w taką fazę snu świadomego. Kolejna strategia, absolutnie szalona, to drzemki. Znowu mogę pokazywać oczywiście badania naukowe i jakieś tam pokażę, że drzemki będą pomagać z polepszeniem, usprawnieniem zdolności kognitywnych, ze zwiększeniem poziomu czujności, ale tak naprawdę każdy z nas to dobrze wie, że jeśli się prześpimy, nawet jeśli ta drzemka jest krótka, to najzwyczajniej w świecie będziemy mieć więcej energii. I to jest jedna z takich ciekawych rzeczy, które parę osób właśnie napisało pod tym filmikiem, gdzie informowałem, że rzuciłem kawę i o swoich doświadczeniach. Pisały, że dla nich najciekawsze jest to, że po odłożeniu kawy stwierdziły, że organizm w końcu reaguje tak, jak powinien reagować. Jeśli jesteśmy zmęczeni, jeśli jesteśmy senni, to organizm mówi: hej, jestem zmęczony. Innymi słowy, można wtedy pójść, kimnąć się po prostu na paręnaście minut i obudzić się lepszym człowiekiem, bez cały czas zajeżdżania tego układu sympatycznego, nerwowego. Bo on jest sympatyczny oczywiście, dopóki nie zajeżdża się go długie lata, a wtedy przestaje być aż tak sympatyczny, bo tych konsekwencji zdrowotnych może być naprawdę dużo. Jeśli chodzi o badania, warto rzucić choćby na przegląd systematyczny i metaanalizę 11 badań z 2021 roku, gdzie w sumie badano 381 uczestników i to, jak drzemki będą wpływać na ich poziom czujności i zdolności kognitywne. I wyszło szok, wiem, że wśród osób, które uskuteczniały drzemki, które trwały średnio 55 plus minus 30 minut, znacząco poprawiały się zdolności kognitywne, a szczególnie czujność i uważność. I generalnie nie miało znaczenia, jaka była płeć, jaki był wiek. Drzemki po prostu najzwyczajniej w świecie działały. Efekt utrzymywał się, podkreślano, do 2 godzin od drzemki.
Nie wiem jak wy, ja mam trochę inne doświadczenia, w sensie nawet jeśli te drzemki są krótsze, 10-15 minut, to często efekt ten utrzymuje się dużo dłużej niż 2 godziny. Zauważcie, że mówiłem, że w tym badaniu, w tym przeglądzie systematycznym i metaanalizie stwierdzono, że nie było różnicy między płciami i między wiekiem uczestników. Tak naprawdę wynika to tylko i wyłącznie z czasu drzemania tych osób, bo jest jeden wyjątek od tej reguły, że drzemki ogólnie regenerują. I tym wyjątkiem są osoby po 60 roku życia. U nich generalnie takie drzemki krótkie, 10-20 minutowe bardzo często nie będą działać. Mogą, ale nie muszą. Czemu? Bo właśnie u takich osób, jeśli chodzi o ten sen wolnofazowy, będzie występowała mniejsza amplituda i ogólnie mniej fal delta, o których mówiłem. Jeśli tak się dzieje, to znaczy, że te osoby muszą spać dłużej, żeby nastąpiła ta większa regeneracja. Innymi słowy, drzemki 10-20 minutowe nie sprawdzają się najczęściej u takich osób, chociaż to też jest zależne m.in. od stanu zdrowia. Są osoby po 60 roku życia, które są w fantastycznej kondycji i jestem więcej niż pewien, że ich funkcje, jeśli chodzi o mózg, nie różnią się niczym, a może są lepsze od 20 czy 30-latków. Natomiast jeśli chcielibyśmy sobie zapamiętać taki wyjątek, to właśnie jeśli chodzi o te osoby po 60 roku życia, potencjalnie drzemki powinny wynosić od 30 do 60 minut, żeby one przyniosły taką większą regenerację i zwiększenie poziomu czujności, ale też podniesienia zdolności kognitywnych. Swoją drogą nie możemy zapominać o ogólnie protokołach łączonych. Ja oczywiście opisuję strategię po strategii, ale łączenie ich daje potencjalnie najlepsze efekty. Zawsze powtarzam, że jeśli chodzi o terapię na dowolne schorzenie, dowolny problem, protokoły łączone, które składają się z więcej niż jednego rozwiązania, zawsze będą przebijać protokoły takie bardzo ograniczone, czyli dajemy po prostu, nie wiem, jeden lek, jeden suplement, jedną jakąś zmianę lifestyle'ową. Często im więcej, szczególnie jeśli te strategie obejmują różnego rodzaju inne kąty, perspektywy, jeśli chodzi o dany problem zdrowotny, tym lepsze efekty. I tu wrzucę tutaj na ekran, nie będę omawiać specjalnie tego badania, że było badanie, gdzie pokazywano, że na przykład protokół łączony, jeśli chodzi o senność, który łączył w sobie właśnie ekspozycję na jasne światło, przymywanie twarzy zimną wodą, jeśli chodzi o senność i łączenie tego dodatkowo z kawą, na przykład bardziej zwiększały czujność niż drzemki. Oczywiście, trzeba pamiętać, możemy łączyć sobie praktycznie dowolnie te interwencje, żeby uzyskać pożądany przez nas efekt. Ostatnia strategia, która uważam świetnie uzupełnia wszystkie uprzednio wymienione przeze mnie strategie, to ćwiczenia fizyczne. I jeśli myślisz tutaj o jakichś nie wiadomo jakich ciężkich katorżniczych treningach, to oczywiście się mylisz, bo mówimy tak naprawdę o zrywach, tak? Jakichś zrywach aktywności. I ja wymienię tylko jedno badanie, jeśli Cię to interesuje, to więcej takich badań oczywiście będzie jak zawsze przypiętych w pierwszym komentarzu pod filmikiem w sekcji literatura naukowa. W tym badaniu, o którym mówię, 12 uczestników było poddanych deprywacji sennej, a więc nie spali przez 40 godzin. Następnie zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna po prostu odpoczywała, a druga miała zrywy właśnie tej aktywności fizycznej w postaci jazdy na rowerze przez 10 minut. No i szok, pokazano, że ogólnie zdolności kognitywne, czujność takich osób, które miały ten zryw aktywności fizycznej, poprawiły się. I znowu, czy powinno to dziwić? Nie. Tak jak właśnie kofeina, mówiliśmy sobie, będzie aktywować ten sympatyczny układ nerwowy, układ walki albo ucieczki, wysiłek fizyczny robi dokładnie to samo. Oczywiście trzeba podkreślić, większa intensywność tego wysiłku będzie dawać najzwyczajniej w świecie lepsze efekty. Natomiast ogólnie właśnie taki intensywniejszy wysiłek fizyczny będzie również aktywować ten sympatyczny, współczulny układ nerwowy. Piękno tego podejścia jest dla mnie takie, że cóż, jest to najzwyczajniej w świecie zdrowe. Mówimy o wysiłku fizycznym, o aktywności fizycznej, której nie oszukujmy się, całe mnóstwo osób w naszym pięknym kraju nie ma zbyt dużo. Więc w momencie, w którym przestawimy swoje myślenie, że po prostu trzeba ładować koniecznie kolejną kawę, możemy się poruszać, wydaje mi się, że u wielu osób nastąpi jakiś tam przełom życiowy, jeśli o to chodzi. Żeby było jasne, trzeba podkreślić, że w tym badaniu, o którym mówiłem, ten pozytywny efekt na czujność, koncentrację u tych osób, które, podkreślam, nie spały 40 godzin, trwał do 1 godziny. Więc generalnie też możemy sobie zrobić poniekąd ekstrapolację tych danych, że im dłużej nie śpisz, tym będzie krócej potencjalnie trwać taki efekt tych zrywów aktywności fizycznej. Oczywiście, jeśli mówimy o zwykłej takiej niedospanej czy nieprzespanej nocy,
to często nie trzeba będzie aż tyle ćwiczyć, a same te zrywy aktywności fizycznej mogą po prostu dawać ten efekt zwiększania czujności na dłużej. I ja sam przez lata naprawdę bardzo mocno zacząłem doceniać to, jak aktywność fizyczna może zagwarantować poziom energii, kiedy jesteśmy zmęczeni. I moim eksperymentem były porody. Byłem obecny przy obu porodach moich dzieci i ten, który odbywał się, to chyba ponad 8 lat temu już było, zacząłem zasypiać. Był bardzo długi, był ciężki i odpływałem, bo oczywiście w momencie, w którym tak naprawdę można tylko i wyłącznie w większości przypadków być obecnym duchem, ciężko jest utrzymać czujność. I pamiętam, że przysypałem wielokrotnie. No i teraz, kiedy urodziła się moja córeczka już prawie 7 miesięcy temu, stwierdziłem, że trzeba zmienić strategię, bo tam kawa przy tym pierwszym porodzie absolutnie nie pomagała. Stwierdziłem, że chciałbym być po prostu obecny cały czas, nawet po prostu jako takie wsparcie duchowe, bo nie oszukujmy się, po to są głównie faceci podczas porodów. I moja strategia była taka, że po prostu ćwiczyłem. W momencie, w którym zacząłem się robić senny, porobiłem sobie pompki i żeby było jasne, to nie były zawsze pompki na ziemi. Niektóre to były po prostu pompki o ścianę, porobiłem sobie przysiady, porobiłem sobie pajacyki. I to, szczerze mówiąc, pozwoliło mi przy absolutnie minimalnej ilości kawy przetrwać bez problemu całą noc. Tam prawdopodobnie ten całkowity czas niespania zbliżył się do 40 godzin. I to było dla mnie takim fantastycznym dowodem, że tak, właśnie te zrywy aktywności fizycznej mogą świetnie zwiększać czujność. Tylko właśnie trzeba pamiętać, że traktujemy to poniekąd jako, nie wiem, szybko działającą kawę. Nie można oczekiwać, że te zrywy dadzą nam energię na godzinę. Po prostu dopóki odczuwamy jeszcze tą energię, super, w momencie, w którym zaczynamy robić się senni, można poćwiczyć. I tak naprawdę jest to do wprowadzenia w absolutnej większości prac, bo zawsze można nawet, że tak powiem, jeśli ktoś chciałby uciec się do takiej strategii, schować się gdzieś w ubikacji, porobić sobie parę przysiadów. To nie jest tak, że trzeba to gdzieś tam publicznie zawsze robić. Dzięki serdecznie jak zawsze za wysłanie tego odcinka. Dajcie mi jak zawsze również znać, czy wy stosujecie po prostu te strategie, czy może część z nich, a może po obejrzeniu tego odcinka je rozważacie i oczywiście dajcie znać, jakie są wasze doświadczenie z ich stosowaniem. Szczególnie wśród osób, które odstawiły kofeinę i może również wdrażały takie, nazwijmy to, środki zaradcze. Ja jak zawsze będę obecny przez parę godzin, czy przynajmniej postaram się przez te parę godzin być obecnym w sekcji komentarzy i będę odpowiadać na jakiekolwiek tam komentarze, które macie. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka obcego z dowolnej rodziny języków, aby nie marnować pieniędzy non-stop na korepetycje, szkoły językowe i tym podobne. Kurs o 1 włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe, zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować telogenowe wypadanie włosów, ten stan, kiedy włosy garściami wypadają. Można je znaleźć absolutnie wszędzie w domu, aby zatrzymać oczywiście ten stan. Kurs Experts Incubator, gdzie pokazuję z kolei, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć głębokie ich rozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę. Kursy, wszystkie kursy odbywam się z moim wsparciem mailowym, jeśli ktoś ma jakiekolwiek pytania. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby nie spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Pod piosenkami bonusowe ciekawostki tyczące się zagadnień omawianych w odcinku, a po tym wszystkim literatura naukowa, na którą w tym odcinku się powoływałem. W opisie znajdziecie z kolei linki do wszystkich produktów, które polecam. Oliwa wysokopolifenolowa firmy Numa, gdzie, uwaga, absolutnie każda partia jest badana, ma swój osobny certyfikaty i wykaz po prostu czystości tej oliwy. Naprawdę niesamowita rzecz. Lampy firmy Mitowell, które niezmiennie polecam. Zniżka na suplementy firmy polskiej Alines na wszystkie produkty 5%. Wszystkie kody są oczywiście podane w opisie. Również są linki oczywiście do moich kursów i do newslettera. Jeśli kogoś to interesuje, można kliknąć ten link, wyskakuje okienko i tam można wprowadzić swój adres mailowy i wysyłam z kolei artykuły
związany z drugą częścią mojej działalności, a więc nauka języków obcych, poprawa pamięci, poprawa produktywności i czasami interpretacja również badań naukowych. A jeśli zaciekawiły Cię informacje, które podałem w tym filmiku i chciałbyś je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych, to opcja ta jest jak najbardziej dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś ma ochotę, można się zapisać nawet na 1 miesiąc i ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i już ponad 200 chyba poprzednich również odcinków. Również dla patronów jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać pytania, takie prywatne forum, oraz tam jest również dostępna sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie tygodnia, najczęściej jest w takim wymiarze praktycznym, które mi wpadło w ręce i oczywiście często z odniesieniem do dodatkowych badań naukowych. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.